ekspozycji stałej w Muzeum Rzemiosła prezentujemy kilkanaście zawodów, mini warsztaty rzemieślnicze z narzędziami i wyrobami. Jednym z nich jest fryzjerstwo i to właśnie na fryzjerstwo zwiedzający najbardziej zwracają uwagę. Wchodząc do tej sali widzą przed sobą piękny, duży, no musicie Państwo przyznać, że jest okazały gabinet fryzjerski i właśnie zawsze tym gabinetem są najbardziej zainteresowani, zadają najwięcej pytań, skąd on się tutaj wziął, z jakiego okresu pochodzi. Nawet pytają, czy czasami prowadzimy takie usługi fryzjerskie, bo nie jeden turysta chciałby być strzyżony przy tym gabinecie. Oczywiście to są takie żarty. Nasz gabinet fryzjerski został wykonany w latach 20. w pobliskiej Korczynie w pracowni państwa Pudłów. I był bardzo wyjątkowy jak na tamte czasy, ponieważ miał 3 stanowiska, 3 lustra kryształowe, które specjalnie do Krosna zostały przywiezione aż z Belgii. W tym samym czasie zostały wykonane krzesła obrotowe z zagłównikami, zwane wiedeńskimi krzesłami fryzjerskimi. Przy tym gabinecie oprócz mieszkańców Krosna byli strzyżeni też sławni ludzie. Na przykład krośnianie twierdzą, że strzyżony był Eugeniusz Bodo. Starszym mieszkańcom Krosna właśnie kojarzy się jako przyjeżdżający z pobliskiego kurortu. Więc nie wszyscy znają tą postać, ale myślę, że dorośli pamiętają z filmów jeszcze przedwojennych. Legenda głosi, że, może nie legenda, może takie opowieści głoszą, że mimo, że to był gabinet fryzjerski męski, to młode czy małe dziewczynki za karę były strzyżone też przy tym gabinecie na taką fryzurę tak zwaną półmęską. Czyli żadna dziewczynka w dawnych czasach nie chciała mieć takich króciutkich włosków, ale za karę były jednak przyprowadzane do tego gabinetu. I właśnie to był taki gabinet, który miał specjalne stanowisko dla dzieci. Tam mamy krzesełko dziecięce, właśnie krzesełko fryzjerskie dziecięce. To wyposażenie tego naszego gabinetu fryzjerskiego też jest wyjątkowe, dlatego w połowie lat 90. ekipa telewizyjna programu dla dzieci Tik-Tak przyjechała tutaj nakręcić jeden odcinek właśnie tego słynnego programu. Gabinet fryzjerski miał 2 właścicieli. Drugim właścicielem był pan Alfred Surmacz, który właśnie na początku lat 90. przekazał nam ten gabinet. Częściowo sprzedał. Pamiętam dokładnie, że było to 6 stycznia, kiedy przywieźliśmy gabinet. To był też nie lada wyczyn, ponieważ gabinet składa się z 2 części. Jest nastawa dolna i nastawa górna. I on jest dosyć długi, jak tutaj widać, więc on, wyobraźcie sobie Państwo, przez ponad 80 lat, czy około 80 lat w ogóle nie był wyciągany z tego pomieszczenia, do którego na wymiar został wykonany. I właśnie 6 stycznia udało się nam przewieźć gabinet pod muzeum. Pamiętam, jak ludzie szli do kościoła na mszę świętą na 3 Króli, a pracownicy muzeum w odpowiednich fartuszkach czyścili, można by powiedzieć, przedwojenne włosy, czyli omiatali gabinet z przedwojennych włosów, bo to wszystko z tyłu za tym gabinetem zalegało, ponieważ nikt go nigdy wcześniej nie odsuwał. Dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby zwiedzać nasze muzeum. Nie chcemy pokazać wszystkich ciekawostek związanych z naszym gabinetem, bo oprócz tego, że sam mebel jest wyjątkowy, to też udało się nam dosyć dobrze wyposażyć właśnie w przedwojenne i tuż powojenne przyrządy fryzjerskie. Ciekawostką taką jest na przykład, proszę zobaczyć, replika bindy na wąsy. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, co to jest binda na wąsy. Binda na wąsy służyła do umacniania skrętów wąsów, bo w pewnym okresie mody fryzjerskiej właśnie wąsy podkręcano. Podkręcano wąsy specjalnym urządzeniem.
Tutaj mamy żelazko, może najpierw pokażę to żelazko do podkręcania wąsów. Proszę zobaczyć, to żelazko do podkręcania wąsów jest podróżne, składane. Ono składa się go właśnie w taki mały prostokącik. Więc jak już żelazko było rozłożone, ta część była nasączona denaturatem albo spirytusem, gdy podpalimy, pojawia się płomień, który rozgrzewa część roboczą żelazka. I właśnie już gorącym podkręcało się wąsiska, a potem, żeby umocnić się podkręcenia, trzeba było założyć bindę na wąsy, z tyłu za głową zapiąć. Proszę sobie wyobrazić mężczyznę, który śpi w bindzie, bo ten zabieg fryzjerski najczęściej wykonywano wieczorem, więc pan spał w bindzie na wąsy, w koszuli nocnej i w szlafmycy. No właśnie takie i inne ciekawostki dowiecie się Państwo, jak odwiedzicie nas w naszym muzeum, jak już będą lepsze czasy.